Wybieramy się w rejs po wyspach Morza Egejskiego. Będzie plażowanie, kąpiele i piękne widoki. Zostańcie koniecznie z nami, zobaczycie co dalej. Z Marmaris wyruszyliśmy w stronę portu w Hisaronu. I to tu zaczyna się nasza morska przygoda pośród turkusowej wody i fiordowych krajobrazów. Turkusowa woda, górzyste brzegi i słońce tworzą idealne tło dla relaksu. Albo jestem stary, albo jeszcze bardzo mało w życiu widziałem. Woda, powtarzam, woda w kubkach plastikowych, jak od śmietany. To co, zdrowie. Jesteśmy na statku, którym podróżujemy wzdłuż wybrzeży Morza Egejskiego. Kilka ciekawostek informacyjnych ze statku. Dostępna jest w cenie biletu kawa, herbata, woda, Fanta, Sprite, cola. Za alkohol trzeba sobie dodatkowo zapłacić. Za piwo na przykład to jest 200 lira, czyli jakieś 20 zł. W cenie również jest obiad. Na obiad taki standard, kurczak, frytki, sałatka, ale gdyby ktoś chciał zamówić sobie coś dodatkowego, no to jak najbardziej może wybrać kalmary czy na przykład frytki. Jest też na statku możliwość skorzystania z Wi-Fi, trzeba za nie dodatkowo zapłacić. 1 euro, 1 dolar lub 40 lira to cena za Wi-Fi, które muszę przyznać działa doskonale. A my za chwilę ruszamy w kolejną trasę. Widzimy się w kolejnych ujęciach. Statek dawał możliwość zarówno opalania się na górnym pokładzie, jak i odpoczynku w cieniu. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
przerwie między przystankami serwowano prosty, świeży lunch, wpisujący się w klimat dnia spędzonego na morzu. Jednym z najbardziej wyjątkowych przystanków była wyspa Kamelia. Znajduje się tu stara, kamienna kapliczka z czasów bizantyjskich. Otoczona ciszą, wtopiona w krajobraz, ma w sobie coś magicznego. Według tradycji turyści zostawiają tu wstążki i modlitwy, wierząc, że miejsce to przynosi spokój i spełnienie marzeń. Ten rejs to nie tylko odpoczynek, to także spotkanie z naturą i historią. Dla nas to był dzień pełen wrażeń i jedno z najprzyjemniejszych wspomnień z całego pobytu. To jesteśmy po naszej wycieczce. Chcemy Wam przedstawić kilka słów podsumowania. Wycieczkę kupiliśmy z lokalnego biura polsko-tureckiego Metin Tour. Rezerwację zrobiliśmy online. Zapłaciliśmy za wycieczkę 136 zł za jedną osobę. W cenie mieliśmy transfer z hotelu do portu i również z powrotem po zakończonej wycieczce, obiad, a także napoje bezalkoholowe, bez limitu typu woda, Fanta, Sprite, cola, kawa czy herbata. Jest to wycieczka w grupie międzynarodowej bez przewodnika. Odbiór na wycieczkę był o 8:45, no właściwie z lekkim poślizgiem. Autokar, który po nas przyjechał, niestety nie był oznaczony żadnym logotypem firmy. Wyszedł kierowca z autokaru, który wołał po nazwie firmy i w ten sposób nas odznaczył na liście. Transfer do portu, z którego wypływaliśmy, trwał około 30 minut.
Statek, którym płynęliśmy, mógł pomieścić około 150 osób. Na naszej wycieczce było plus minus 50 osób. Na statku znajdował się także bar oraz toalety. Całość już troszkę wysłużona, ale jednakże czysta. Podczas rejsu mieliśmy 5 przystanków, na których mogliśmy zażyć kąpieli wodnych, a także poskakać do wody. Warto mieć ze sobą buty do wody, ponieważ można wyjść na każdym przystanku praktycznie na suchy ląd, a w wodzie również są jeżowce i bardzo ostre kamienie, także bardzo polecamy mieć ze sobą buty do wody. Mniej więcej w połowie naszego rejsu podano obiad. Był podany talerzowo. Jak już wspominaliśmy wcześniej, podano kurczaka z dodatkami. My jeszcze wzięliśmy sobie kalmary. Za porcję kalmarów zapłaciliśmy 400 lira, to na nasze jakieś 40 zł. I były pyszne. Zdecydowanie. Możemy powiedzieć, że cały obiad plus kalmary były bardzo smakowite. Myślę, że porcje również na tyle duże, że każdy mógł sobie pojeść. I tak kończąc nasze podsumowanie, możemy powiedzieć, że cała wycieczka była bardzo udana, bardzo pozytywna i będziemy ją miło wspominać. Jest to zdecydowanie wycieczka krajobrazowa i chyba wydaje mi się, że może być dla każdego. Dla rodzin z dziećmi, dla starszych, dla młodszych. Nawet dla tych, którzy nie umieją pływać, bo właśnie tak jak Justyna powiedziała, są przepiękne widoki, naprawdę relaks. No, nam dzisiaj bardzo wiało. Chyba trzeba się na to przygotować, natomiast jest warta swej ceny, tym bardziej, że naprawdę jest, jak już wspomniała też Justyna, jest niedroga ta wycieczka. Dokładnie tak. I ja bym jeszcze dodała do tego, że nawet jeżeli ktoś nie ma ochoty wchodzić do wody, to może po prostu sobie poleżeć na materacu, poodpoczywać, poleżakować i poopalać się i po prostu popodziwiać piękne widoki. Rejs trwał około 6 godzin, mówimy o samym rejsie. Jak wyjechaliśmy około 9, tak wróciliśmy przed 17 do hotelu. Zdecydowanie polecamy. Polecamy. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw lajka i zasubskrybuj nasze konto, żeby być na bieżąco z kolejnymi relacjami z podróży. Dzięki temu pomożesz nam rozwijać kanał i dzielić się jeszcze większą ilością inspiracji z naszych wyjazdów. Do zobaczenia w kolejnych filmach.